No to doczekaliśmy się, a przynajmniej ja się doczekałam i wszyscy ogrodnicy się doczekali. Wreszcie mamy ten moment, że można zacząć siać. Ja w tym roku obiecałam sobie, że nie robię żadnych super wczesnych wysiewów styczniowych i tak dalej, bo to jest za dużo zawracania głowy i potem trzeba się przestawiać z tymi doniczkami po całym domu, szukać dla nich miejsca. Wszystko jest w ziemi, jest to mega denerwujące. A ponieważ w tym roku będę miała remont na wiosnę, to tym bardziej nie chcę latać w kółko z doniczkami. Więc w tym roku będę prawdopodobnie miała minimum własnych rozsad. Na pewno będę chciała mieć pomidory, bo je uwielbiam i są dla mnie ważne. Będę miała ogórki, dynie, cukinie, takie warzywa, które są dla mnie jakoś istotne. Natomiast cała reszta zobaczymy, czy będę miała na to miejsce, czas i ochotę. Na pewno teraz, zaraz wysieję. Mam już tutaj przygotowane, jak Adam Słodowy. Tu mam już przygotowane pory, różne odmiany i cebulę, też różne odmiany. Ponieważ to są warzywa, które mi się mega sprawdziły. Mamy początek lutego, a ja na grządkach nadal mam pory z ubiegłego roku. O, tu doskonale to widać. 2 pory rosną obok siebie, one były w takiej komóreczce. Nie było to dla nich najlepsze miejsce, dlatego nie są jakieś ogromne, ale myślę, że całkiem przyzwoitej wielkości. Po prostu pojedynczo się je wyrywa, kiedy do czegoś potrzebuje się pora. I tak właśnie będę uprawiała też w tym roku, ale w zupełnie innym miejscu. One rewelacyjnie zimują, bardzo dobrze znoszą każdą pogodę, właściwie rosną w prawie każdej glebie i są totalnie bezproblemowymi warzywami, a są bardzo dobre, trochę smakują jak cebula, ale nie do końca. Można je używać, moim zdaniem o wiele jakby szerszy jest ten zakres używania porów niż cebuli. Można z nich robić super dania i ja zostałam totalną fanką porów, więc chcę mieć porów o wiele więcej niż miałam w ubiegłym roku. A cebula też wyszła zaskakująco dobra, więc w tym roku się bardziej przyłożę i będę jej miała więcej. Co jeszcze? Poziomki. Mamy tutaj taką łączkę poziomkową i stwierdziłam, że spróbuję sobie do tej łączki dosadzić trochę takich poziomek, jeżeli mi się uda. Korzystam, moi drodzy, z takiej ściągi. I Wam też chciałam bardzo polecić zaobserwowanie kanału Naturalnie o Ogrodach i zapisanie się do ich newslettera. Bo nawet dla kogoś, kto doskonale wie, jakie mniej więcej są terminy siewów, to jest tak rewelacyjna ściąga, bo nie trzeba tego wyliczać za każdym razem. Jak ktoś lubi, proszę uprzejmie, może sobie tam odliczać wstecz te 6 tygodni, czy 8 tygodni, czy ileś od zbioru. Ale jeżeli mu się nie chce, nie ma czasu, to dostaje na skrzynkę mailową taką super ściągę, gdzie jest napisane, co, kiedy należy wysiewać. To jest rozpisywane też w zgodzie z ekologicznym kalendarzem księżycowym, z którego ja korzystam i uważam, że jest fenomenalny i też Wam polecam bardzo kupienie go sobie, zaopatrzenie się, bo coś w tym jednak jest, że jeżeli się robi zgodnie z tymi fazami księżyca, to te rośliny o wiele lepiej się przyjmują, o wiele lepiej owocują, albo jeżeli właśnie chcesz się czegoś pozbyć, to też o wiele skuteczniej się tego pozbywasz. Więc bardzo polecam poradnik księżycowy i bardzo polecam newsletter Naturalnie o Ogrodach, który co miesiąc wysyła taką ściągę, co w danym miesiącu należy robić, kiedy można siać, kiedy można sadzić i kiedy należy robić poszczególne rzeczy. Teraz na początek lutego jest właśnie zaplanowana wyłącznie cebula i pory i będę je wysiewała. A, słuchajcie, jeszcze jedna rzecz, bo ja dostaję dużo pytań i wiem też jako ogrodniczka, która nie ma jakiegoś mega wieloletniego doświadczenia, że czasami na początku te wszystkie rzeczy potrafią być dosyć takie niejasne, że tam ludzie mówią, o tu wysiewamy w tacki, doniczka P9 albo multiplaty i człowiek sobie myśli, co? I potem googluje te wszystkie tacki, doniczki i multiplaty. No więc
Mała doniczka taka to jest P9. Ja mam wprawdzie tutaj dwie różne wielkości, ale specjalnie, dlatego że to jest P9. Chodzi o to, że ona ma 9 cm na tej krawędzi. Pewnie chodzi z tym P o to, że to jest przekrój 9. Ale jeżeli nie macie P9, to taka mała też wystarczy, dlatego że nowa roślinka, którą się dopiero wysieje, ona nie buduje jakiegoś gigantycznego systemu korzeniowego w tydzień, więc to nie jest tak, że Wam przerośnie doniczkę. Jeżeli nie macie dużych, a macie takie troszeczkę mniejsze, to spokojnie można użyć te troszeczkę mniejsze i na pewno będzie to lepsze niż kupowanie kolejnych nowych. Tacka to tacka. Ona ma tam od spodu dziurki. Tą tackę przygotowałam sobie na poziomki i tu będę wysiewać poziomki. Natomiast i pory, i cebulę będę wysiewała w multiplatach. I teraz multiplat to jest po prostu tak zwana wielodoniczka, czyli coś takiego, co jak samo nazwa wskazuje jest wieloma doniczkami połączonymi ze sobą. Wypełniłam już wcześniej podłożem beztorfowym i pilnujcie tego, żeby to było podłoże beztorfowe, bo nie ma sensu niszczyć tych torfowisk i nie ma też takiej potrzeby. No i tu jest po prostu dużo takich małych, znaczy dużo, 18 takich małych komórek. Do każdej z tych komórek ja posieję tam 4 do 6 nasion i potem w takich kępkach po prostu w całości przesadzę. Tak robiłam w tamtym roku, wielu mega doświadczonych ogrodników też tak robi, po prostu to się nazywa multi-sowing, czyli wielosianie. Generalnie chodzi o to, że nie trzeba pojedynczo tych wszystkich nasionek, tylko ma się ich kilka i wsadza się kilka i one wtedy po prostu na boki się rozrastają. I większość nasion można tak wysiewać, większość warzyw Wam tam urośnie, nawet buraki, które potrzebują dosyć dużo miejsca. Wiem, co chciałam jeszcze powiedzieć. Bardzo ważną rzecz na temat rozsad, bo mam wrażenie, że są jakieś zawody w tym, kto będzie miał te rozsady wcześniej i kto będzie miał ich więcej i kto jest lepszy i kto jest bardziej zaradny albo ekologiczny, taki, siaki i owaki. No więc słuchajcie, nie ma absolutnie żadnej konieczności robienia własnych rozsad. Nie ma obowiązku. Możecie kupić sobie na bazarku od jakiegoś pana albo pani gotowe już podrośnięte roślinki w maju i po prostu wsadzić je do ziemi. I nic się nie stanie. Oczywiście, można powiedzieć, że to jest tak, że jak wysiewasz z własnego nasionka i pilnujesz od samego początku i jeszcze kupisz te nasiona ekologiczne, to cały ten proces jest taki o wiele bardziej ekologiczny. Ale pamiętajmy o tym, że przemysłowo uprawiane warzywa są zlewane nawozami kilkanaście razy w ciągu sezonu wegetacyjnego. Jeżeli wy kupicie roślinkę, która nawet była tam jakoś podpędzana, ale potem nie będziecie jej traktować żadną chemią, to no nie umrzecie. Umówmy się. A nie każdy ma czas i nie każdy ma taki duży dom i nie każdy ma takie możliwości, nie wiem, ma szklarnię czy jakiś tunel. Nie każdy może sobie pozwolić na to, żeby sam te rozsady robił w domu. Nie każdemu też się musi chcieć. W związku z tym nie należy się tym przejmować, jeżeli nie możecie albo Wam się po prostu nie chce. Pamiętajcie tylko o tym, żeby w odpowiednim momencie, czyli gdzieś tak pewnie w połowie maja, kupić sobie te rośliny i je mieć i wsadzić do ziemi i tyle. Albo żeby poprosić kogoś znajomego, kto może, żeby przygotował też rozsadę dla Was. Ja tak robiłam dla mojej sąsiadki, dla moich koleżanek i naprawdę jak ktoś robi 50 sadzonek pomidorów, to jest mu wszystko jedno, czy zrobi 50, czy 54, czy 60. W zasadzie to jest już jeden pies. Jak z kotami, nie? Jak już masz 17, to 2 następne, co za różnica. No i tak to jest z tymi rozsadami. Bardzo się cieszę, że już ruszył sezon. Trochę się nie cieszę, ponieważ mam wrażenie, że jestem w totalnie ciemnym lasie, jeżeli chodzi o uprawy w tym roku, ale trudno. Bywają też takie lata i nie zamierzam się tym jakoś specjalnie przejmować. Prawdopodobnie miną 2 tygodnie albo 4 tygodnie i ja już będę w totalnym amoku, ale póki co mam jeszcze te 4 tygodnie, więc po co zaprzątać sobie tym głowę dziś? Jak widać,
W sianiu nie ma nic skomplikowanego. Wypełniam multidoniczki podłożem do wysiewu, robię dołeczki, w każdy wsypuję 4 do 6 nasion i przysypuję. Nie używam wermikulitu, nie z przyczyn ideologicznych, po prostu go nie mam. Teraz już tylko podlać i wstawić do domu. Jedna z ważnych zasad, które warto pamiętać, to, że nasiona potrzebują ciepła i wilgoci do wykiełkowania, a kiedy wykiełkują, potrzebują światła, niekoniecznie wysokiej temperatury. I to tyle. Pierwszy tydzień lutego, na prace ogrodnicze jeszcze mamy dużo czasu. Ja na razie wolę oszczędzać energię i chłonąć pierwsze promienie słońca, gdy tylko wyjrzy zza tych stalowych chmur. Życzę Wam pięknego tygodnia i do zobaczenia niebawem. As the day turns into night.